Wiem, jak załatwić kurwisyna na amen. Mhm. No. Halo? Andrzej, będziesz pierwszy na miejscu. Ja potrzebuję jeszcze jakieś 10-15 minut. Dobra, kończę, bo ktoś się dobija. Dobra. Halo? Cześć, Agata. Kupę lat, co? Gonzo, to ty? Zmieniłeś numer? Oj, słuch, masz nadal dobry rychlik. Nie wierzę. To naprawdę ty? Jak tam w centrali? Agata, a to prawda, że pracujesz z Andrzejem Potocznym? Ile lat się nie słyszeliśmy? 4-5? A ty dzwonisz, żeby spytać, z kim pracuję? No ale pracujesz z nim czy nie? No, pracuję. Kurwa, Ej, nie kurwuj mi tu, tylko mów, o co chodzi. ten facet przyciąga kłopoty jak gówno muchy. Po prostu uważaj na niego, dobrze? Ty, a co ty nagle taki troskliwy? Nie chcę, żeby ten chuj wpierdolił cię na jakąś minę. Na jaką znowu minę? Hej, Gonzo! Gonzo! Cześć. Cześć. Co to za bajzer? 20-kilkuletni mężczyzna. Śmierć nastąpiła prawdopodobnie przez wykrwawienie. Ktoś poderżnął mu gardło. Wiadomo czym? Sądzę, że nożem. Cięcie jest równe, proste. Ale więcej ci nie mogę powiedzieć. Muszę zrobić sekcję zwłok. Macie to narzędzie? Chłopaki dalej szukają. Dobry. Aspirant Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Muszę Państwu zadać kilka pytań. Długo będziecie nas tu trzymać? No to zależy. Ktoś z Państwa znał Denata? Słucham. Nie znaliśmy go, nigdy go nie widzieliśmy. Wiemy coś o nim? Facet nie miał przy sobie ani telefonu, ani dokumentów. Nic, co mogłoby nas naprowadzić. Co tu się stało? Nie wiem. Była impreza, padłem jak wszyscy. Spałem, kiedy Paula zaczęła krzyczeć. Pobiegłem tam, do pokoju. Jak to był tam w pokoju? Paula To Pani? była cała we krwi, krzyczała. Myślałem, że coś jej się stało, ale nie miała żadnych widocznych obrażeń. No i zobaczyłem tego gościa. I on tam tak leżał? A w jej łóżku na plecach krtań miał przyciętą, głowę odchyloną do tyłu. Krew już krzepła. Kosma jest na stażu z ratownictwa medycznego. Ja to narzędzie, może to był nóż. Znaleźliście? Nie. Dobrze. Coś jeszcze Pan zauważył? Chyba leżał na plecach, kiedy ktoś... Przestań! Już nie mogę tego słuchać. Ja rozumiem, że to jest dla Pani trudne, ale... Ja mam jego krew wszędzie. Rozumiem. Nie ruszajcie się stąd. Rozejrzę się. Niezła impreza. Nie?
Co jest, kurwa? Spierdalaj, załatwimy cię, co to ma być, kurwa. No, odezwij się. Chcesz mnie załatwić, a nie masz jej się odezwać? Proszę, zostaw mnie pan! Paula, uspokój się. Muszę to zbyć, rozumiesz? Muszę to zbyć! Grzesiek, marihuana jest na parapecie. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Gdzie ją popychasz? Chciała zbyć krew! Nie muszę to z siebie zmyć, ja nie chcę tego mieć na sobie. Rozumiem, bardzo nam przykro, ale nie może pani tego zrobić, bo to są dowody w sprawie. Paula nie zrobiła nic złego. Przecież musiała się bronić. Właśnie, broniłam się, ja się tylko broniłam, wierzy mi pan. Uważaj, co robisz. Słucham. Już parkuję. Które to piętro? Drugie. A co wiemy? Oprócz tych 2 chłopaków i dziewczyny w kuchni, mieszkanie wynajmowało jeszcze 2 innych lokatorów. Studentów, ale nikt nie wiedział, co dokładnie się stało, ani kim jest ten martwy chłopak. Wszyscy tłumaczyli się imprezą i spożytym alkoholem. To jest ta kobieta. Dzień dobry. Proszę, żeby pani się ubrała, pojedzie pani ze mną na komisariat. A czy nie mogę się najpierw umyć? Niestety w tym momencie to nie będzie możliwe. Zapraszam. Ja muszę zmyć z siebie tę krew. Dobrze, ale później. Nie, błagam, ja muszę to z siebie zmyć, błagam, proszę. Spokojnie. Proszę, nie. Dobrze, później. Proszę tutaj poczekać. Wiem. Paulina Smoczyńska, bo tak nazywała się ta dziewczyna, zemdlała na widok zwłok, które sanitariusze wkładali do worka. Bardzo źle to zniosła albo tak świetnie udawała, aby odsunąć od siebie podejrzenia. Gdzie jest mój telefon? Mój chłopak musi po mnie przyjechać. Dzielnicowy do niego zadzwoń, dobrze? Powiem mu, gdzie jesteś. Jest zapisany jako Norbi. A chcesz, żeby jeszcze do kogoś zadzwonić? Na przykład do twoich rodziców? Nie, wystarczy Norbi. Długo to jeszcze potrwa? Tyle, ile potrzeba. Weź zadzwoń do jej chłopaka i ściągnij go tutaj, okej? Może warto z nim porozmawiać. Sprawdzę też, czy technicy coś znaleźli. Dobra. To jeszcze raz od początku. Kompletnie niczego nie pamiętasz? Urwał mi się film. A jaka jest ostatnia rzecz, którą pamiętasz? Jak wymiotowałam w toalecie. Przesadziłam z alko. I tego mężczyznę też kompletnie nie pamiętasz? Nie wiem, kim jest. A jak to możliwe, że obcy mężczyzna znalazł się w nocy w twoim pokoju? Nie wiem. Czy już mogę wrócić do domu? A czego od ciebie chciał? Próbował cię zgwałcić? Nie pamiętam. Podobno się broniłaś. To jest jedyne logiczne wytłumaczenie. Przecież nie mogłabym tak po prostu... Co, zabić? A skąd wiesz, że tego nie zrobiłaś, skoro niczego nie pamiętasz?
Tym nożem podrżnięto gardło Donatowi. Znaleźliśmy go u was w mieszkaniu. Poznajesz? Jest podobny. Albo inny. Sama nie wiem. Nie. Nie widziałam go nigdy. Ktoś próbował go umyć. Ale znaleźliśmy ślady krwi. Fragmenty odcisków palców. Zgadnij czyich? Twoich. Ale jak to tylko moich? Przecież wszyscy tego dotykaliśmy. To jest jedyny ostry nóż w naszej kuchni. Czyli jednak poznajesz. No popatrz. Może w sprawie tego zamordowanego też kłamiesz, co? Nie znałam go! To powiedziałam tak, bo wszyscy myślicie, że to ja, że ja zabiłam, ale to nie jest prawda, jestem tego pewna, rozumiesz? Nie byłam ja. To czemu kłamiesz? Paulina Smoczyńska została zatrzymana. Nic jednak tutaj nie było oczywiste. Agata uważała, że dziewczyna kłamie. Według mnie to nie było zwykłe urwanie filmu. Ale ja go nie zabiłam. Dlaczego mi nie wierzycie? Co tu się dzieje? Stój! Nie podchodź! Odłóżcie broń, chłopaki. Stój! Nie podchodź! Odłóż broń. Okej? Połóż broń na ziemi. Paulina, połóż broń na ziemi. Nic się nie dzieje. Stój, bo się zastrzelę! Pozwólcie mi stąd wyjść! Ja go nie zabiłam! Jestem morderczynią! Dlaczego mi pan nie wierzy? Nie szep się, proszę. Weź teczkę. Na szczęście nie doszło do tragedii. Broń była zabezpieczona, a nasza podejrzana i tak nie potrafiła się z nią obchodzić. Ale to nie usprawiedliwiało tej policjantki, która łaziła z otwartą kaburą. Dostała za to solidny okrzan. Poznaje go pan? Pierwszy raz go widzę. Pana dziewczyna twierdzi, że to była samoobrona. Sugeruje, że padła ofiarą próby gwałtu. Bo nie sadzacie gwałcicieli i innych zjebów, tylko ich ofiary? Chcę ją zobaczyć. W jakim ona jest stanie? Zaprowadzi mnie pani do niej? Wy nic nie rozumiecie. Paula blisko 2 lata dochodzi do siebie po tym, jak taki sam zjeb próbował ją zgwałcić. Nic jej nie jest? Mogę ją zobaczyć? Przykro mi, to na razie wykluczone. Powiedział pan, że ktoś wcześniej próbował ją zgwałcić. Kiedy to miało miejsce i co ze sprawcą? A to było zanim się znaliśmy na jakiejś imprezie. Zgłosiła to na policję? Ten debil kazał jej o wszystkim zapomnieć. Powiedział, że była wstawiona. Po prostu tego nie zgłosiła. Zacząłem się zastanawiać, czy śmierć tego chłopaka mogła być wynikiem traumy po tamtym zdarzeniu. Może Paulina Smoczyńska jednak mówiła prawdę i działała w obronie własnej. O której Denat mógł wejść do mieszkania? Pewnie jak już wszyscy spaliśmy. Koło 2, 3. Nie wiem. Zostawiliście otwarte drzwi? Możliwe, zdarzało się nam to. Mówiłeś, że Paulina się broniła. Skąd wiesz? Słyszałeś coś? Nie. Spałeś za ścianą, kiedy twoja współlokatorka została zaatakowana i kiedy podcięłaś szyję napastnikowi. Ale nic nie słyszałeś? Mam twardy sen, a po alkoholu to już w ogóle. Chyba... Chyba, że co? Znaczy się... Może słyszałem jakiś krzyk, ale może mi się to tylko przyśniło. Słyszałeś czy nie? Znaczy się, coś tam słyszałem, ale sam nie wiem. Krzyczała kobieta czy mężczyzna? Kobieta. Zdecydowanie kobieta. Paula pewnie się broniła. I nie poszedłeś sprawdzić?
Myślałem, że mi się to przyśniło, ale to chyba jednak nie był sen. A dlaczego sądzisz, że się broniła? Ona jest weganką. Ryczy nad każdym rannym jeżem. Nikogo by nie zabiła. Wygląda wam na morderczynię? A jak wygląda morderca? W czasie zabójstwa w mieszkaniu oprócz zatrzymanej Pauliny Smoczyńskiej i Wojciecha Lipskiego były jeszcze 3 osoby. Ale tylko Lipski nagle sobie przypomniał, że coś słyszał. Pomyślałem, że kłamie, żeby pomóc koleżance. Karolina mówiła, że coś chciałaś. Tak, króliczku. Zidentyfikowaliśmy denata. Kamil Nowacki, zatrudniony w hurtowni alkoholi. To była jego pierwsza praca po odsiadce 3-letniej za napad z bronią w ręku. Czyli okradł stację benzynową 4 lata temu. W dodatku był notowany za próbę gwałtu jako nastolatek, ale sprawa nie trafiła do sądu. Resocjalizacja za bardzo mu nie wyszła, więc są 2 opcje. Albo wszyscy kłamią, żeby odsunąć podejrzenia od tej dziewczyny, albo po prostu tak się naćpali, że niczego nie słyszeli. Na miejscu nie znaleźliśmy żadnych twardych narkotyków. To o niczym nie świadczy. Wiem. Dlatego kazałam pobrać próbki moczu, krwi i włosów całej piątki i czekamy na wynik. A jak sąsiedzi? Ktoś coś słyszał? Ktoś coś wie? Oprócz głośnej muzyki, przekleństw, nic. To przejrzyj jeszcze ich telefony, tych dzieciaków. Misiu, pysiu kolorowy. Poczekaj. A u ciebie wszystko okej, potoczny? Okej, dlaczego miało być nie okej? Nie wiem, tak tylko pytam, wiesz, nie wiem, pomyślałam, że może chcesz porozmawiać albo coś. Nie wiem, tak. Jakbyś czegoś potrzebował, to po prostu wali jak w dym. Zaczynam się o ciebie martwić, Rychlik. Odkąd stałaś się taka przyjacielska i troskliwa, wszystko dobrze u ciebie? Jak w domu? Weź, zabieraj się stąd. Nie do roboty. Czołem pracy. Czołem. Skurwia. Co on tutaj robi? Co ty tu robisz? Idziemy. Zostaw Idziemy! go! Porozmawiamy Zostaw go! No, co ty robisz? Opanuj się! Najpierw to ja sobie z tobą porozmawiam. Poproszę cię, zostaw nas. To jest rozmowa matki i syna. Widzimy się jutro. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ty zasrany gówniarzu. To ja ci tyłek podcierałam. Prawie do podstawówki. A ty mi teraz będziesz mówił, co ja mam robić w życiu? Ty nie wiesz, po co ten skurwiel pojawił się w twoim życiu? Nie wiesz? Nie wiesz, że jemu chodzi o mnie? Nie wiesz o tym? No, jesteś zupełnie taki sam jak ojciec. Myślisz, że cały świat kręci się wokół ciebie. Przejrzyj na oczy. Wlazł ci do łóżka tylko po to, żeby mnie pilnować. Urwał kontakty z tamtymi ludźmi i powiedział, że nic złego ci się nie stanie. Uwierzyłaś mu. Kocha mnie. Kochać? To głupio się zakochałaś. Ale ty jesteś naiwna. No co? Bo uważasz, że kogoś takiego jak ja to już nie można pokochać? Bo co? Może jestem za stara?
Za gruba? Ja też zasługuję na miłość. I wreszcie spotkałam kogoś. Kogoś, kto się mną opiekuje. Kto dba o mnie. I zamierzamy się pobrać. Ty oszalałaś. Milcz. Nie masz nic do gadania. Jadę na komisariat i wrócę późno. Andrzej, daj żyć po swojemu. Andrzej, poczekaj. Nie zrobię niczego przeciwko tobie, przysięgam. Nie możesz odpuścić? Trzymaj się z daleka od mojej matki. Ale ja ją, Andrzej, poczekaj. Spierdalaj. No jesteś wreszcie. Mam za sobą długi dzień z trupem 23-latka. Jutro z tobą pogadam. Dlaczego mi nie powiedziałeś o tym chuju Ryśku? Bo to jest grubsza sprawa. Ciebie nie dotyczy. Dotyczy. Mówiłeś, że to załatwisz. Daj mi spokój. Dobra. To ja to zrobię. Trzymaj się od tego z daleka. Załatwię to. Ile razy tak mówiłeś? Powiedziałem ci, że załatwię? To załatwię. Słuchaj. Mam. Przegryzłam się przez sprawę, za którą siedział nasz denat. Do ciekawych rzeczy się dokopałam. Czyli? Czyli kogoś krył. W aktach jest czarno na białym, że na stację nie napadł sam. Kamil Nowacki był w mieszkaniu już o 21. Co ty mówisz? Przewiózł alkohol, który wcześniej zamówili przez telefon. Imprezował z nimi do 20 po 10 i wyszedł. Cały i zdrowy. No kurde, nie rozumiem. Na jednym z filmików widać, jak ten cały Lipski odprowadza go do drzwi. Wcześniej o czymś rozmawiają, ale nie za bardzo słychać o czym, więc poprosiłem techników, żeby podczyścili dźwięk. Czyli co? Wrócił do mieszkania później? I dlaczego ci gówniarze kłamią? W takich sprawach świadków i podejrzanych trzeba przesłuchiwać wielokrotnie. Postanowiliśmy po raz kolejny pogadać z imprezowiczami, tym razem na miejscu zdarzenia. Ty też nie pamiętasz Kamila Nowackiego? No nie. Rozumiem, że nazwiska możesz nie znać. Ale jak wytłumaczysz fakt, że to właśnie on około 21 przywiózł wam alkohol i co ciekawe, to właśnie ty z nim rozmawiałeś? Co ja? A kto tak powiedział? O 21 to już byłem porządnie napruty. Mam słabą głowę. O której dokładnie poszedłeś spać? Nie pamiętam. Ale wódka i gandzia szybko mnie ścina. Jeszcze jakieś pytania? A gdzie ci się tak śpieszy? A dlaczego u ciebie nie było śladów flunitrazepamu? Czego?
We wszystkich pobranych od was próbkach był flunitrazepam. Tylko u ciebie nie. Najnowsze wieści z laboratorium. Ciekawe, co? Nawet nie wiem, co to jest. To jest pigułka gwałtu, bez zapachu i bez koloru. Łatwo się rozpuszcza, a w połączeniu z alkoholem powoduje wielogodzinną amnezję i problemy z pamięcią. Wiem, bo przerabialiśmy to na studiach. Nie biorę każdego gówna, okej? Ty ratownikiem jesteś, nie? Ty miałeś dostęp do takich leków. Ja się zajmuję ratowaniem ludzi, a nie truciem ich i podrzaniem gardeł. Odpierdolcie się ode mnie. Kosma! Spokojnie. A co spokojnie, co spokojnie? Się nie dam wrobić w to gówno. Jakiś kurewski pek, że tu mieszkam. Macie oficjalny nakaz, żeby mnie zatrzymać? To co? Chyba wszystko jasne, co nie? Tak sądzisz, kolego? No nie trzeba być Sherlockiem. Zbok musiał zobaczyć Paulinę, gdy przyniósł alkohol i postanowił wrócić, kiedy będzie bardziej pijana, żeby się zabawić. To mógł zrobić każdy z nich, osobno lub razem. Teraz kłamali i zrzucali na siebie podejrzenia. Wyszliśmy stamtąd, ale mieszkanie cały czas było pod obserwacją, a ja liczyłem na to, że zabójca w końcu popełni jakiś błąd. Agata miała już jednak inną teorię. Denat nie był aniołkiem. Miał ze sobą przeszłość przestępczą. Napad i podejrzenie o próbę gwałtu. To niczego nie dowodzi. No tak, ale przyszedł na imprezę, zobaczył ładną dziewczynę i nie wiem, podał wszystkim pigułkę i chciał się zabawić bez świadków. Temu jednemu nie podał. Czemu? Dlatego, że tamten był pijany do nieprzytomności? Nie musiał? A nóż? Co nóż? Czysty był. Co? Zatrzymana spodziewała się gwałciciela, poszła z nim spać, podcięła mu gardło w nocy, a potem umyła nóż? Słuchaj, flunitrapezam działa tak, że wywołuje różne reakcje, również reakcje psychotyczne. Smoczyńska zamiast zasnąć, tak jak spodziewał się Nowacki, wpadła w psychozę i go zabiła. Strasznie się dzisiaj czepiasz, Potoczny. Ten Nowacki miał we krwi do gówno? Pigułkę gwałtu? Tak. Nie wiem, nie mam jeszcze wyników sekcji. To się dowiedzmy. Potoczny. Cześć. Telefonuję w imieniu Agaty Rychlik. Chciałem zapytać, czy są wyniki badań Kamila Nowackiego, faceta, który miał poderżnięte gardło. Jest. I co? Mamy to na piśmie? Dzięki. Mów, Andrzejek. No mów. Najlepiej będzie, jak sama sprawisz ten raport na komisariacie. Oboje wiedzieliśmy, że sprawę trzeba drążyć dalej. Wyniki sekcji wykazały, że Kamil Nowacki już nie żył, kiedy poderżnięto mu gardło, a zmarł w wyniku przedawkowania narkotyków. Agata? Mam coś. Sprawa napadu na stację. Był tam ktoś jeszcze. No to wiemy. Ale nie wiemy kto, bo Nowacki nikogo nie sypnął. No dlatego sprawę odhaczono i zamknięto. Nie drążono dalej odcisków palców. Jakich odcisków? Tego nie ma w ogólnym raporcie, ale dotarłem do wyników daktyloskopijnych atrapy broni użytej przez Nowackiego. Czekaj, były na niej odciski drugiej osoby? Co jest? Muszę jechać. Masz. Wiesz, co masz z tym zrobić.
Odczep się ode mnie. Mojej matki też. Andrzej, ja się zmieniłem. Przestań pierdolić takie bzdury. Nie planowałem tego, nie chciałem się z nikim wiązać, ale cholera, zakochałem się. Pierdolisz kocopoły, stary. Krzywda się Marii przy mnie nie stanie. Nie zrobię też niczego, co by tobie zaszkodziło. Przysięgam, no, a chcę, żebyśmy byli jak rodzina. Wiesz co? Powstrzymuję się tylko, żeby nie obić tej twojej fałszywej mordy. Bij, proszę, ale ja od Marii nie odejdę. Nie mogę teraz gadać. Andrzej, czekaj. Odzwonię do ciebie. Nie znam konkretów, ale coś się na ciebie szykuje. O czym ty mówisz? Uważaj na siebie, stary. Nie chcę odwiedzać cię na cmentarzu. Rodzina? Rodzina? Chcesz mi powiedzieć, że chcesz być kurwa rodziną? Andrzej, no co ty? To ci powiem jedną rzecz. Wypierdalaj z naszego życia, rozumiesz? Wypierdalaj. Raz na zawsze. Zapamiętałeś to. Gdzie to? Co? No hej. No i co? Pasują te odciski palców do któregoś z naszych imprezowiczów? Jest też dźwięk z nagrania z telefonu. Gdzie jesteś? I który to z nich? Wojciech Lipski czy ten ratownik Kosma Czarnak? A może sam zobaczysz, jak wrócisz na komisariat? Chłopaki już go do nas wiozą. Dobra. Dacie mi wreszcie spokój? To już podchodzi pod nękanie. Ile jeszcze razy będziecie mnie przesłuchiwali? Nic nie zrobiłem i powtarzam, że nie znam tego faceta. Może to ci coś przypomni. Wiesz, co to jest? Co to jest? To są odciski palców znalezione na atrapie broni użytej do napadu na stację benzynową. I co to ma wspólnego ze mną? Twoje są. O nie dam się w to wrobić, na pewno nie. To ty 4 lata temu napadłeś razem z Nowackim na stację benzynową. Bzdura! Ale nie miałeś świadomości tego, że twój kumpel nagrywał film, jak odprowadzasz Kamila Nowackiego do drzwi? Nie? Pokazać ci ten film? Czy sam zaczniesz gadać? Groził mi. Chciał odzyskać swoją dolę. Jak przyszedł z alkoholem, to powiedział, że daje mi 3 godziny na odzyskanie tej forsy. Dlatego postanowiłeś go zabić? Nie myślałem normalnie. Byłem pijany i zjarany. Uznałem, że najprościej będzie pozbyć się problemu. Podałem każdemu pigułkę gwałtu, żeby ich uśpić. A jak Kamil wrócił, to podałem mu flunitrazepam w drinku. I wpakowałem do łóżka Pauli. Tam podrżnąłeś mu gardło? Był pewny, że to będzie zbrodnia doskonała, a policja uzna, że Kamil Nowacki próbował zgwałcić jego współlokatorkę i że Paulina Smoczyńska zabiła go w samoobronie, a potem nieudolnie próbowała wyczyścić narzędzie zbrodni. Groziło mu 25 lat albo dożywocie.
Mamy zwłoki na nielegalnym wysypisku przy lesie. Gdzie konkretnie 00? Strona południowa, wjazd za wiaduktem. To jest blisko, trzeba zabezpieczyć teren. do 05. Zgłaszam 00. Jadę na bazę zdać samochód. Przyjąłem. No i co mamy? Przyczyną śmierci najprawdopodobniej jest uraz głowy. Może ktoś go skatował. Żebra połamane, brzuch napięty, no pewnie wykrwawiał się do środka, aż ktoś litościwie rozwalił mu czaszkę. Nie wiem. Trzeba być psycholem, żeby zrobić coś takiego. Ktoś zostawił dla ciebie kopertę. Kto? Nie wiem, w kiblu byłem, ale napisane, że pilne. Dobra, później się tym zajmę. Rafał mówił, o której będzie, bo nie mogę się do niego dodzwonić. Pani komisarz? A to ten martwy facet. Jak to martwy? No, byłam tam, pobity na śmierć. Widziałam go 2 godziny temu. To niemożliwe. Cześć. Jest tata? Co ty tu robisz? Musisz ze mną jechać, Andrzej. Natychmiast. A obiad? Może innym razem. To obiad rodzinny. Jak sama nazwa wskazuje, dla rodziny. A ty dokąd? Dokąd? Muszę jechać. Teraz. A obiad? Powiesz mi w końcu, o co chodzi? Ryszard Mrugała nie żyje. Znasz go? Co ty mówisz? Został pobity na śmierć, a ja dostałam to nagranie. Wytłumaczysz mi to jakoś? Powiesz coś do cholery? Kurwa, zrobili to. Ja pierdolę. W jakie gówno ty się wpakowałeś potoczne? Zabiłeś go? Nie, nie zabiłem go! To była tylko mała nauczka, żeby odpierdolił się od mojej matki. Wiem, gdzie są granice, Agata. No widać jak wiesz, gdzie są granice. No, ale nerwy ci puściły.
Gdzie go znaleźli? Za lasem, na dzikim wysypisku. Tak, a widzisz tutaj kurwa gdzieś las? Widzisz, żebym go zatłukł? A widzisz, kurwa, że nagranie się urywa? Chcą mnie pierdolić w coś, Agata! Może przyniosłeś ciało? Kto? O co tu chodzi? Najpierw dostaję cynk od kumpla, że mam na ciebie uważać, a teraz to nagranie? Jaki cynk? Że pakujesz się w gówno. I jak widać, ten ktoś mówił prawdę. To dlaczego mi nic nie powiedziałaś? Co ty przede mną ukrywasz, Potoczny? Czytaj. Rozumiem. Ale i tak muszę cię zatrzymać, Potoczny. Nie mogę inaczej. Oddaj legitymację. Pani komisarz, Nie teraz. to ważne. Możesz się łaskawie odchrzanić? No nie bardzo, bo zgłosił się ktoś, kto chce się przyznać do zabójstwa. Którego zabójstwa? Tamtego pobitego faceta z wysypiska. Otwórz. To ja. Ja zabiłem tego skurwysyna Ryśka. Pojebało cię. Zależało mu się. Idziesz. Krata. Stój. No i będzie trochę spokoju. Ale pomoże nam pan, prawda? Spieprzaj stąd, zanim narobisz sobie kłopotu. Chcę porozmawiać z bratem, bo takie mam prawo. Łapiesz? Łapiesz? Czy nie? Potoczny! Gdzie byłeś całą noc? Rysiek nie żyje. A Marcin za to siedzi? Porozmawiamy? Gołymi rękami go zajebałem. W co ty grasz?